Całkiem niedawno świat obiegła nowa informacja na temat tego, że Harman wypuścił nowy, kolorowy film. Jaki on jest? Sprawdźmy to. Phoenix 200. Producent, czyli Harman, deklaruje, że jest to stworzona emulsja całkowicie od podstaw. Inni domniemają, że została ona stworzona na podstawie bazy filmu, jakim jest Ilford XP2. Producent podaje nominalną czułość jako ASA 200, jednakże w wywiadzie sami się przyznają do tego, że ta emulsja ma około 120 ASA. Tak realnie. Producent zaznacza, że nie jest to finalny produkt, a tak naprawdę limitowana edycja, dzięki której środkom zebranym ze sprzedaży tego filmu będą mogli rozwijać dalej swój projekt. Dzięki uprzejmości marki Ziver, która jest polskim dystrybutorem filmów Ilford Harman, otrzymałem influencerski box, w którym oprócz samej rolki filmu otrzymałem kilka przyjemnych gadżetów. Zaraz po otrzymaniu paczki z filmem zaplanowałem skrupulatnie mój fotospacer po Rzeszowie, wyczekałem okienko pogodowe i udałem się na fotospacer po Rzeszowie. A co ty cyfrę robi? 3, 2, 1. Trzy, dwa, jeden.
oczekujesz bardzo podobnej jakości jak w przypadku Color Plusa czy C200, no to może się delikatnie rozczarować. Jest to eksperymentalny film i powinniśmy go traktować jako ciekawostkę bądź formę zabawy i kibicować Harmanowi, aby dalej rozwijał ten projekt. Jest dokładnie tak jak mówili. Film jest do światła dziennego, więc bardzo dobrze sprawdza się w świetle dziennym. Wysoki kontrast, wysokie nasycenie barw, bardziej tutaj przechodzącą w kolor czerwony oraz charakterystyczna flara, która powstaje dzięki temu, że film nie ma warstwy antyhalacyjnej. Film w gorszych warunkach oświetleniowych radzi sobie tak jak na załączonym obrazku. Skany pochodzą bezpośrednio ze skanera Pacon F135 Plus na pełnej automatyce. Dodatkowo wykonałem automatyczne skany również na skanerze Epson V850. Oczywiście zdjęcia nocne wyszły mi dosyć średnio. Pomijając brak możliwości dokładnego pomiaru, warto pamiętać także o efekcie SS. O dziwo przy sztucznym świetle ciągłym LEDowym o temperaturze brawowej 5500 Kelvinów portrety studyjne wyszły niedoświetlone. Zdjęcie kolor checkera w pochmurny dzień wewnątrz pomieszczenia oraz zdjęcie kolor checkera w bezpośrednim oświetleniu słonecznym wychodzą jak na załączonym obrazku. W świetle dziennym wychodzi to bardzo dobrze, ciepły zafarb przypomina mi bardziej Color Plusa, wewnątrz pomieszczenia w ciągu pochmurnego dnia widać tutaj niebieską dominantę. Niestety, mając do dyspozycji tylko jedną rolkę tego filmu, końcówką grudnia w Polsce, ciężko mi było wykonać tak bardzo rzetelny test tego filmu. Myślę, że potrzebowałbym jeszcze jednej, dwóch, może trzech rolek, świecąc go na 100, 125, ewentualnie też wywołując jako slajd, bo warto zaznaczyć, że maska tego negatywu nie istnieje, czyli nie mamy pomarańczowej maski, więc z powodzeniem możemy wywoływać Fenixa 200 jako slajd. Osobiście nie wykonałem takiego testu, ale miałem przyjemność oglądać jeden z testów na YouTube i widziałem, jak jeden z youtuberów właśnie wywoływał na pozytyw i to, co mnie zaciekawiło, to rozdzielczość tego pozytywu. Jest znacznie lepsza niż negatywu, więc pewnie tutaj dosyć duże znaczenie ma, w czym to wywołujemy. Tą rolkę filmu wyjątkowo wywołałem nie w chemii od Fujifilm, a akurat od Rolei. Czy kupiłbym następną rolkę tego filmu? I tak, i nie. I tak dla dalszych eksperymentów i zabawy i chociażby dołożenia tej cegiełki dla Harmana, aby dalej rozwijali swój projekt. I nie, ponieważ na co dzień bardzo mało robię na kolorowych filmach. Mimo wszystko gorąco polecam zakup chociaż jednej rolki, gdyż ten film jest w limitowanej edycji, więc ilość takich rolek jest ograniczona. Mimo wszystko bardzo zachęcam do zakupu chociażby jednej rolki i przetestowania tego filmu na samym sobie.